tym odcinku pokażę Wam Medellin, Komuna 13, El Peñol i Guatapé i opowiem niebezpieczną historię. Do Medellin na lotnisko Córdoba przylatujemy około 21. Do centrum miasta możecie się dostać autobusami Combuses, koszt biletu około 20 000 peso. Wysiadamy w centrum przysiadkowym San Diego, stamtąd jedziemy taksówką do hotelu w dzielnicy El Poblado, gdzie nocujemy. Zostawiamy rzeczy i uderzamy na miasto coś zjeść i napić się. Następnego dnia idziemy na metro i udajemy się do dzielnicy Comuna 13. Jak zwykle wchodzimy inną drogą niż wszyscy, nie widać żadnego turysty. Dopiero gdzieś wysoko słychać dźwięki imprezy. Kierujemy się tam między domkami, często bez okien, z tylko materacem na podłodze i jakimś stolikiem. Okolica nie wydaje się zbyt ciekawa do momentu dotarcia do punktu turystycznego. Trochę takie kolumbijskie krupówki. Pełno ludzi, głośna muzyka, bary, pamiątki, sklepy, uliczny art. W październiku 2002 roku rząd przeprowadził brutalną, zbrojną pacyfikację dzielnicy z udziałem wojska i helikopterów, co na zawsze zmieniło i naznaczyło lokalną społeczność. Komuna 13 w Medellin przeszła drogę od jednej z najniebezpieczniejszych kontrolowanych przez gangi i partyzantkę dzielnic świata do barwnego symbolu nadziei. Kluczem do tej transformacji stały się innowacje miejskie, takie jak słynne zewnętrzne ruchome schody oraz sztuka uliczna, muzyka hip-hop, które pomogły społeczności przetransformować traumę w siłę. W 2011 roku władze uruchomiły gigantyczne, zadaszone schody ruchome, skracające morderczą wspinaczkę i łącząc izolowaną dzielnicę z resztą miasta. Mieszkańcy zaczęli opowiadać swoją historię za pomocą kolorowego graffiti, tańca i rapu. Ściany domów zmieniły się w otwartą galerię sztuki. Możecie tu zjeść, napić się, kupić pamiątki. Jest mnóstwo ludzi, gra muzyka, znajdziecie tu mnóstwo kolorowych murali. Atmosfera bardzo przyjazna i mocno turystyczna. Powstał tu cały kompleks gigantycznych kolorowych rzeźb wydrukowanych w 3D. Stoi tu potężna dłoń artysty, wielki goryl oraz 5-metrowa rzeźba Pachamamy, czyli Matki Ziemi. Mało tego, możecie tu zobaczyć aż 11-metrowego Chrystusa Odkupiciela, czyli Cristo Paisa. To największa rzeźba w druku w 3D w całej Ameryce Łacińskiej. Wszystkie te figury mają jeden cel: pokazać światu, że to miejsce nie jest już gettem strachu, ale otwartą galerią sztuki i symbolem nadziei. Z dzielnicy Comuna 13 wracamy do hotelu odświeżyć się i zwiedzamy pozostałe zakątki dzielnicy El Poblado w okolicach Calle 10 i Carrera 36. Znajduje się tu trochę imprezowego klimatu, mnóstwo barów, mnóstwo ludzi, muzyka i uliczni artyści. Następnego dnia z samego rana udajemy się na Terminal del Norte, by stamtąd dojechać do słynnej skały El Peñol oraz pobliskiego miasteczka Guatapé. Podróż autobusem trwa niecałe 2 godziny, koszt przejazdu około 20 000 peso w jedną stronę za osobę. Najlepiej poprosić kierowcę, żeby poinformował Was, w którym momencie wysiąść. Przystanek nazywa się La Piedra del Peñol. Skała wznosi się na 200 metrów ponad otaczający teren. Na górę prowadzi około 700 schodów. Na górze znajdziecie oczywiście sklep z pamiątkami. Ze szczytu widać słynny labirynt zielonych wysp i błękitnych jezior sztucznego zbiornika wodnego. Na dole skały znajduje się Muzeum Pablo Escobara. Na dachu widać jego samolot, a w środku znajdziecie również kilka jego sprzętów. Po zejściu bierzemy tuk-tuka i jedziemy do miasteczka Guatapé. To kolejne malownicze miasteczko. Podobno jest jednym z najbardziej kolorowych miasteczek w Kolumbii. W tym miasteczku znajdziecie mnóstwo zócalos, czyli kolorowych, rzeźbionych paneli u dołu fasad domów. Z czasem stały się dziełami sztuki opowiadającymi o mieszkańcach. Znajdziesz na nich zawody właścicieli, np. chleby na piekarni, buty na zakładzie szewskim, symbole kulturowe, zwierzęta, rośliny, a nawet całe sceny z historii wioski. Po powrocie do Medellin postanowiliśmy zobaczyć jeszcze słynny plac Plaza Botero. Przyjechaliśmy na miejsce dokładnie w porze zachodu słońca. Okolica tętniła życiem, wokół monumentalnych rzeźb spacerowaliśmy, chłonąc klimat, dopóki nie zorientowaliśmy się, że zrobiło się ciemno, a atmosfera wokół nas się zmieniła. Stragany szybko się zamknęły, a zwykli przechodnie zniknęli. Ulice momentalnie zapełniły się osobami o wątpliwej reputacji, prostytutkami, dealerami. Jako jedyni biali w promieniu wielu przecznic natychmiast staliśmy się celem. Bezdomni i żebracy zaczepiali nas na każdym kroku. Minęliśmy plac i weszliśmy w kolejną ulicę. Tam horror tylko przybrał na sile. Spojrzenia miejscowych dosłownie paliły nas w plecy. Wszyscy coś od nas chcieli. Gdy dotarliśmy do stacji metra, okazało się, że przejście przez galerię handlową, którym wychodziliśmy, jest już zaryglowane. Panika Agnieszki narastała, a ja starałem się udawać wyluzowanego, by bardziej jej nie denerwować. Na szczęście znaleźliśmy inne wejście na peron i dopiero za bramkami mogliśmy bezpiecznie odetchnąć. Choć obyło się bez fizycznego ataku, to potworne poczucie osaczenia zapamiętamy na zawsze. A to i tak nie była nasza jedyna mocna przygoda w Kolumbii. Co wydarzyło się w Kartagenie? O tym opowiem w następnym odcinku. Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco.